So there's a Zen saying that goes like this. The one who speaks does not know. The one who knows does not speak. Jest takie powiedzenie Zen, ten, który mówi, nie wie, ten, który wie, nie mówi. So as Ajahn Brahm pointed out, that the person who said that obviously didn't know. Więc jak zauważył Ajahn Brahm, osoba, która to powiedziała, najwyraźniej nie wiedziała. And in a similar way, somebody asked me this morning to remind you all about keeping noble silence. I w ten sam sposób ktoś dzisiaj rano prosił mnie o przypomnienie wam o szlachetnej ciszy. But the person who asked me that wasn't themselves keeping noble silence, obviously. Osoba prosząca w oczywisty sposób sama nie przestrzegała szlachetnej ciszy. So what do you think? Is it right to do something because somebody's not doing it themselves and they tell you to do it? Is that right? Nie wiem, czy to jest w porządku, jeśli inni tego nie robią, to robisz? Maybe we should rebel. Może powinniśmy się zbuntować. That'll show. To mi pokaże. Or maybe not. Anyway, so just a reminder that noble silence isn't something that somebody told you to do, that's something that you decided to do for yourselves. Pamiętać, że to nie jest coś, milczenie to nie jest coś, co ktoś wam kazał, tylko coś, na co sami się zdecydowaliście. Now, for this morning's discussion, I wanted to talk about objects. Dzisiaj rano chciałem powiedzieć o obiektach. And already on this retreat, I've had to point out that there are a number of words that we use to talk about meditation that we don't find the Buddha using. I już na tym odosobnieniu mówiłem wcześniej, że używamy różnych słów, żeby określić medytację, których nie używał Buddha. Words like things like concentration or present moment, or sayings like pain is your teacher. Takich słów jak koncentracja, albo chwila obecna, albo ból jest twoim nauczycielem. And another in that fairly long list is the word object. I jeszcze jednym określeniem na tej długiej liście jest obiekt. So it may come as a surprise that the Buddha never talked about a meditation object. Może was to zdziwi, ale Buddha nigdy nie mówił o obiekcie medytacji. Nor did he talk about objects of the mind. Ani nie mówił o obiektach umysłu. In fact, there's no word in early Buddhist texts that corresponds with the English word object. Nie ma we wczesnych tekstach buddyjskich słowa, które by korespondowało, odpowiadało polskiemu słowu obiekt. So this is actually a translation of a much later Abhidhamma term. To jest tłumaczenie dużo późniejszego terminu z Abhidhammy. I should probably mention this because not everybody will know what I'm talking about. So let me give you just a very brief history of Buddhism. Okej, może nie wszyscy wiedzą, o czym mówię, więc opowiem krótką historię buddyzmu. Well, maybe I'll check that first. Who knows what I'm talking about? If I mention the Abhidhamma, who knows what I'm talking about? Kto wie, o czym mówię, jeśli mówię o more to the point, who doesn't know what I'm talking about? Kto nie wie, o czym mówię. Excellent, thank you. So the Buddha lived about 2,500 years ago. Buddha żył 2500 lat temu. And he taught for 45 years. I uczył 45 lat. And at the end of his life, his students gathered together all of his teachings into a collection that we call the suttas. I pod koniec jego życia, czy po zakończeniu jego życia, jego uczniowie zgromadzili nauki Buddhy jako sutty. And there's another collection also called the Vinaya, which deals with monastic conduct. I drugim zbiorem jest Vinaya, która zajmuje się zasadami dla mnichów. And these are the scriptures of what we call early Buddhism.
I to są pisma, które określamy jako wczesny buddyzm. Over time, the Buddhist traditions, of course, wrote many other books and many other treatises and so on. Z czasem różne tradycje napisały więcej tekstów. And one of the strands of that development was what we call the Abhidhamma. Jedną ze ścieżek rozwoju była Abhidhamma. So Abhidhamma is basically a class of literature that collects and classifies and systematizes the teachings we find in the suttas. Abhidhamma to jest zestaw czy rodzaj tekstów, które zajmują się zbieraniem, układaniem, systematyzacją nauk, które są w suttach. So think of it as something that played a similar role to something like a dictionary or an encyclopedia or something like that. Można przyjąć, że pełniła podobną rolę jak słownik albo encyklopedia. But of course, human beings being what they are, they also in their movement towards collecting and classifying things also change some things. Ale ludzie zgodnie ze swoją naturą, zbierając i klasyfikując, dokonywali też zmian. And these things usually emerged out of discussions in the early Buddhist community as the people would interpret the teachings of the suttas in different ways. I te zmiany często wynikały z dyskusji we wczesnobuddyjskich wśród wczesnobuddyjskich wyznawców, kiedy wyznawcy różnie rozumieli nauki w suttach. So as a historical scholar, then I like to look at what the Buddha taught. Jako badacz naukowy historycznie patrzę na to, czego nauczał historycznie Buddha. And then to look at things like the Abhidhamma or say Mahayana Sutras and other things like that as being the responses by the Buddhist community through the years to how they interpreted, how they responded to the Buddhist teachings. I patrzę również na teksty Abhidhammy czy sutty Mahayany jako na odpowiedź późniejszych społeczności buddyjskich na nauki Buddy. So in that sense, what I'm doing here right now, this is also continuing the Abhidhamma tradition. W tym sensie to, co robię tutaj teraz, jest kontynuacją tradycji Abhidhammy. So discussing ideas from the suttas, trying to clarify them, trying to present a coherent picture of the ideas we find in the Buddha's teachings. Dyskutuję nauki zawarte w suttach i staram się przedstawić spójną wersję tych nauk. But in a more specific sense, when we refer to the Abhidhamma, we're usually referring to a particular set of doctrinal ideas and formulas and texts which have become very much standardized within the Theravadan tradition. Ale zazwyczaj przez Abhidammę rozumiemy konkretny, sformalizowany zestaw tekstów i doktryn w tradycji Theravady. Of course, there are other Abhidhammas in other schools. The Tibetan tradition, for example, have a large Abhidhamma set of scriptures, which is quite different from the Theravadan one. Oczywiście inne szkoły mają swoje Abhidhammy, na przykład tybetańska jest bardzo zbudowana i dosyć znacząco różni się od Theravady. Okay, so that just gives you a bit of background as to what the term Abhidhamma is and how it relates to the early suttas. Więc to jest krótkie tło do tego, czym jest Abhidhamma i jak się odnosi do wczesnych tekstów. And the thing is that in modern times we learnt meditation, in Theravadan tradition we learnt meditation primarily from the Burmese meditation traditions. Współcześnie w tradycji Theravady głównie uczyliśmy się od nauczycieli z birmańskiej tradycji. And these are based almost entirely on the Abhidhamma. I ci nauczyciele prawie całkowicie bazują na Abhidammie. So sometimes we find that the way that things are talked about is not quite the same as the way things are talked about in the suttas.
I możemy zauważyć, że sposób, w jaki mówią o medytacji, nie zawsze pokrywa się z tym, co jest w suttach. And so this is one of those cases that I'd like to talk about this morning. I to jest właśnie jeden z tych przykładów, o których chciałem powiedzieć dzisiaj rano. Now, tell me if this sounds familiar. Powiedzcie, czy to brzmi znajomo. Here I am trying to meditate. Jestem tutaj, próbuję medytować. My meditation object is the breath. Oddech jest moim obiektem medytacyjnym. And I try to concentrate on my breath. Próbuję się koncentrować na oddechu. But it's hard. Ale to jest ciężkie. And all of these thoughts keep coming in. Wszystkie te myśli przychodzą. My mind keeps getting distracted. Mój umysł się rozprasza. And it's, you know, it takes quite a lot of work to try to stay mindful and to try to stay concentrated on my object. I to jest dużo pracy, żeby zostać uważnym i koncentrować się na obiekcie. So does that sound familiar? Czy to brzmi znajomo? No? No. Tell me. No, I'm kidding. Yes, just kidding. Okay. Phew. Okay, so does that sound familiar? Everyone else being sensible? I'm the only one who's allowed to not be sensible around here. Only kidding. Okay, so that sounds familiar. What if I was to tell you that the way the Buddha talked about meditation was nothing like that at all? Co jeśli powiem wam, że Buddha nie mówił w ogóle w ten sposób o medytacji? Interesting, isn't it? Ciekawe. It took me years to notice this. Like 15 years or something. Zajęło mi 15 lat, żeby to zauważyć. You see, when we meditate, you know, when we're meditating, we're watching the breath, or we're doing what we're doing, and we forget how deeply our approach to meditation is conditioned by the teachings that we've heard. Medytując, obserwując oddech, zapominamy, jak głęboko nasze podejście do medytacji zostało ukształtowane przez to, co o niej usłyszeliśmy. None of you would be meditating if you hadn't heard the word meditation. Nikt z was by nie medytował, gdybyście nie usłyszeli słowa medytacja. So even though when you're sitting meditating, you're not thinking to yourself, I'm sitting meditating. But the fact... Prawda, siedząc i medytując nie myślicie, siedzę i medytuję. But that word, and hearing that word and responding to it has created this situation. Ale usłyszenie tego słowa i odpowiedź na nie wykreowało tą sytuację. So in the Zen tradition they say it's like the finger pointing to the moon. W tradycji Zen mówią, że to jest jak palec, który wskazuje na księżyc. Right? So the Dhamma, the teachings, is the finger. Dhamma to jest palec. But the experience of the Dhamma is the moon. Ale doświadczenie Dhammy to jest księżyc. And when we hear that simile, the message that it conveys to us is, oh, right, okay, that what matters is the moon. Kiedy słyszymy to porównanie, no to wydaje nam się oczywiste, że liczy się księżyc. But what we forget is, what would have happened if the finger was pointing somewhere else? Ale zapominamy trochę, co by się stało, gdyby palec pokazywał gdzie indziej. We only see the moon because the finger's pointing to it. Widzimy księżyc tylko dlatego, że palec na niego wskazuje. So the same thing in meditation. How we meditate, what we actually do when we sit down to meditate, is deeply shaped and conditioned by the words and the teachings and the ideas about meditation that we've heard before. To, jak przebiega nasza medytacja, jest głęboko ukształtowane i uwarunkowane przez to, co słyszeliśmy o wszystkie idee i nauki na temat medytacji. Let's think about how that works. Pomyślmy, jak to działa. So let's say I'm going to meditate. Powiedzmy, że zacznę medytować. So this is my breath here. To jest mój oddech. This glass of water. And so this is my object. To jest mój obiekt. And I'm going to try to concentrate on that object. Spróbuję się skoncentrować na tym obiekcie.
But then all of these thoughts keep coming in like this. I wszystkie te myśli zaczynają przychodzić. So let's kind of break this down. Spróbujmy to rozbić. In what sense is the breath an object? W jakim sensie oddech jest obiektem? I mean, surely the whole point of something being an object is that it exists objectively. Sens bycia obiektem jest istnienie obiektywne. I mean, this glass just kind of sits there. It doesn't disappear when I walk out of the room. Ta szklanka istnieje, nawet nie znika, jeżeli wyjdę z pokoju. It doesn't depend on me for its existence. Nie zależy ode mnie, jej istnienie nie zależy ode mnie. I mean, leave aside philosophical discussions of whether that's an actual correct depiction of reality. The point here is that that's what we mean when we say something is an object. Zostawmy na boku rozważania filozoficzne. Chodzi o to, że to mamy na myśli, mówiąc, że coś jest obiektem. So, again I ask, in what sense is the breath an object? W jakim sensie oddech jest obiektem? The breath doesn't exist independently of you. Oddech nie istnieje niezależnie od ciebie. The breath isn't actually a thing at all. Oddech nie jest rzeczą. The breath is a process. Oddech jest procesem. It's an energy. Energią. It's a behavior. Zachowaniem. The breath is something that you do. Oddech jest czymś, co robisz. So in order to do this meditation, we first have to sort of create in our mind this mental picture that splits our breath off from where we are and it sets it up as an object. Więc żeby zacząć medytację w ten sposób, musimy odciąć oddech jako coś, co jest oddzielne od nas i uczynić z niego obiekt. And then I have to concentrate on that. I wtedy ja muszę się na tym skoncentrować. Okay. Sorry, who is the I that's doing the concentrating? A kim jest ten ja, który się koncentruje? Who's this one in here that's actually concentrating on the breath? A kim jest ten, który się koncentruje na oddechu? Seems unclear. To się wydaje trochę niejasne. But then the next thing that happens when I'm trying to concentrate on the breath, ale kiedy próbuję się skoncentrować na oddechu, all of these thoughts keep coming in. Wszystkie te myśli przychodzą. And I've heard so many meditators use this kind of language when talking about their practice. I wielu medytujących używa takiego języka, mówiąc o swojej praktyce. All of these thoughts coming in, and I ask them, where are they coming in from? Więc jeżeli mówią, że przychodzą myśli, to ja się pytam, skąd przychodzą myśli? Is this like the government? Od rządu? Aliens? Od kosmitów? Like, I'm not saying that it's not aliens. To nie są kosmici? I'm just saying I'm not sure that the aliens are that worried about distracting you from your meditation. They've probably got other things to be worried about. Prawdopodobnie kosmici nie są tak zajęci rozpraszaniem waszej medytacji. And so often I've asked this to people and they just kind of look at me blankly, like, where do these thoughts come in from? I wtedy ludzie patrzą na mnie zdziwieni. Thoughts don't come in from anywhere. Myśli nie przychodzą skądkolwiek. You make them. Ty je tworzysz. The thoughts aren't something that happened to you. Myśli nie są czymś, co tobie przydarzyło. You are the one who thinks them. Ty je myślisz. And I was teaching this. I remember teaching this in California, and people were looking at me like, "We've never heard this before. Anyone? We just thought thoughts just kind of randomly happened." Nikt nam tego wcześniej nie mówił. Myśleliśmy, że myśli się zdarzają przypadkowo. It's weird, right? To jest dziwne. Of course, the thoughts aren't randomly happening. There's something that you are doing. Myśli nie zdarzają się przypadkowo. To jest coś, co tworzysz. But then the question is, why do we think that these thoughts are just somehow happening to us? Więc dlaczego myślimy, że te myśli
się nam przydarzają. Why do we think that we're the victim of our thoughts? Dlaczego uważamy się za ofiarę swoich myśli? Why do we think that it's so hard to stop thinking? Dlaczego myślimy, że jest tak ciężko przestać myśleć? Yeah. So what we've done is that we have split off part of our psyche. Więc odcięliśmy część swojej psychiki. You see, in here, remember this one? The one who's trying to concentrate on the object. Ten, który próbuje się koncentrować na obiekcie. Who's this one? Kim on jest? This is the meditator. To jest medytujący. This is the good one. To jest ten dobry. Right? I'm a nice person. Jestem miłą osobą. You see, all I'm doing is just sitting here, just trying to meditate. Próbuję tu siedzieć i medytować. I am pure. Jestem czysty. Right? But all of these terrible things are happening. I te wszystkie straszne rzeczy się dzieją. I mean, it can't be me who's doing that, right? Because I'm in here, I'm the pure one. To nie mogę być ja, bo ja jestem ten czysty. Right? So these things must be happening, somehow happening to me. Więc te rzeczy muszą mi się wydarzać. These thoughts are happening at me. One się przydarzają w moim kierunku. Oh, it's just so nice to be here and be so pure and just concentrate on my object. And if only these thoughts would stop happening at me, then I would be peaceful. Tak miło jest tutaj siedzieć w czysty sposób, koncentrować się na oddechu, gdyby tylko te myśli przestały mnie napastować. And that's why meditation is hard. I dlatego medytacja jest ciężka. Because we've created this whole weird, complicated structure in our minds. Bo stworzyliśmy tą dziwną strukturę w swoim umyśle. We've torn out the difference between subject and object. We've separated these things. Wydarliśmy różnicę między obiektem a przedmiotem a podmiotem. And once we've separated subject and object, we then have to work hard to heal the rift that we've created. I robiąc to rozróżnienie na podmiot i przedmiot, musimy ciężko pracować, żeby zaleczyć to rozerwanie. And all of these nasty things that are happening, all the thoughts about sex and violence and darkness and despair and all of those things, that can't be part of me because I'm good. I wszystkie te myśli na temat seksu, przemocy, ciemności, rozpaczy, to nie mogę być ja, bo ja jestem ten dobry. Boy, do I have some bad news for you. Mam dla was złą wiadomość. So meditation begins when we start to accept that all of these things are part of who we are. Medytacja zaczyna się wtedy, kiedy zaakceptujemy, że te rzeczy są częścią tego, kim jesteśmy. We don't have to do any of those things. Nie musimy robić tych rzeczy. The Buddha didn't talk about meditation in this way, like at all. Buddha nie mówił o medytacji w ten sposób w ogóle. How did he talk about meditation? Jak mówił o medytacji? Well, consider how he talked about breath meditation. Rozważmy, jak mówił o medytacji oddechu. So sato va asasati, sato pasasati. Mindful, one breathes in. Mindful, one breathes out. Uważnie robię wdech, uważnie robię wydech. That's quite different, isn't it? That's very simple and very peaceful. To bardzo proste i bardzo spokojne. Breath is not an object, it's a behavior. Oddech to nie jest obiekt, to jest zachowanie. It's a verb. To jest czasownik. It's what you do. To jest coś, co robisz. And if the breath is a verb, then mindfulness is an adverb. Jeśli oddech jest czasownikiem, to uważnie jest przyimkiem, przysłówkiem.
you breathe mindfully. Oddychasz uważnie. So to breath meditation is not about concentrating on an object. Więc uważność oddechu nie polega na koncentracji na obiekcie. It's about breathing mindfully. Polega na oddychaniu uważnie. And when we are not separating our psyche into all of these different parts, Kiedy nie dzielimy naszej psychiki na części, we don't have to try to heal them and stick them back together. nie musimy ich leczyć i związywać je razem. I'm just sitting there breathing. Po prostu siedzę i oddycham. And while I'm breathing, I then do other things as well. Oddychając robię też inne rzeczy. I think about things. Myślę o rzeczach. I want things. Chcę rzeczy. I hate things. Nienawidzę rzeczy. These are all things that I'm doing in my meditation. Wszystko to robię w trakcie medytacji. Own it. Jestem ich właścicielem. All of these things should be in first person. Wszystkie te rzeczy powinny być opisane w pierwszej osobie. Not, oh, these thoughts keep coming in, but I kept thinking. Nie, że te myśli przychodzą, tylko po prostu ciągle myślę. And the good part about that is that if you are not the victim of your thoughts, I dobrą stroną jest to, że jeżeli nie jesteś ofiarą swoich myśli, then you can be the master of them. to możesz być ich panem. If thoughts are something that you do, Jeśli myśli są czymś, co robisz, then they are something that you can stop doing. są też czymś, co możesz przestać robić. In meditation, we don't have to concentrate. Nie musimy się koncentrować w medytacji. We don't have to try to stop thinking. Nie musimy próbować przestać myśleć. We don't have to try to be in the present moment. Nie musimy próbować być w chwili obecnej. Just breathe mindfully. Wystarczy oddychać uważnie. And when you just breathe mindfully, you notice that some very interesting things start to happen. I kiedy oddychasz uważnie, to zauważasz, że dzieją się ciekawe rzeczy. You realize that the breath is not something objective to us. Zauważasz, że oddech nie jest czymś obiektywnym. The breath is something that cares for us. Oddech jest czymś, co o nas dba. The breath is what looks after us. Opiekuje się nami. The breath is what keeps us alive. Utrzymuje nas przy życiu. And every second of our life, from the moment that we're born to the moment that we die, our breath has been calming us and reassuring us and telling us one simple message. I od kiedy urodzimy, od chwili naszych urodzin aż do śmierci, w każdym momencie, w każdej sekundzie oddech nas uspokaja i przekazuje nam jedną wiadomość. Don't worry, you're still alive. Nie martw się, ciągle żyjesz. It's not your job to concentrate and make your mind peaceful. Nie jest twoim zadaniem, aby koncentrować się i uczynić umysł spokojnym. It's the breath's job. To jest praca oddechu. It's what the breath has been doing every minute of every day for your whole life. To jest coś, co oddech robi przez każdą minutę, każdego dnia twojego życia. But you've never noticed. Tylko tego nie zauważyłeś. You ungrateful bastard. I'm sorry. I couldn't help it. Please forgive me. You don't have to translate that. We didn't notice. And what I'm saying here about the breath also applies to metta. To samo, co mówię o oddechu, to samo dotyczy mety. Yeah, and the metta, the love that's in our heart, again, it's the same thing. It's been with us since we were born. Meta w naszych sercach była od kiedy się urodziliśmy. Since the moment that our mother held us in her arms. Od kiedy matka trzymała nas w swoich ramionach. And that metta, that love has been building our mind, healing us, making us sane.
I ta metta budowała nas, utrzymywała nas w dobrostanie. So it's not about having these things as an object, but it's about stepping out of the way and letting them take care of us. Więc nie chodzi, aby utrzymywać się jako obiekt, tylko zejść z drogi i pozwolić im zadbać o nas. Our mind and our body is a self-healing system. Ciało i umysł to jest system, który sam się potrafi leczyć. And our idea that we have to keep on intervening and fixing stuff is just our conceit. Nasz pomysł na to, że cały czas musimy interweniować, cały czas musimy coś zmieniać, jest naszym zakłamaniem. Jak? Zakłamaniem. Pychą? Jest naszą pychą. Dziękuję. Okay? Alright. So that mindset is actually the cause of all the problems. Takie podejście jest źródłem problemów. And so this is one of the subtle ways that the idea of not self is realized through our practice. To jest bardzo subtelny sposób, w jaki idea nie ja jest realizowana w praktyce. Even if you're not paying any attention or noticing the idea of not self at all. Nawet jeśli nie zwracasz uwagi na tą ideę. Your practice is teaching you, your breath is teaching you that every time you let go of control and ego, then you find peace. Twój oddech uczy cię, że za każdym razem, kiedy odpuszczasz kontrolę, odpuszczasz ego, to odnajdujesz spokój. So relax. Więc odpręż się. Don't worry. Nie martw się. Don't try so hard. Nie próbuj tak bardzo. Don't imagine that it's your job to solve this problem. Nie wyobrażaj sobie, że to jest twoje zadanie, aby rozwiązać ten problem. The breath is there to look after you. Oddech jest tu, żeby się tą zaopiekować. Metta is there to look after you. Meta jest tutaj, żeby zaopiekować się tobą. Just let them do their job. Pozwól im zrobić swoją pracę. Okay, it's enough for this morning. Okej, dziękuję.